Dość nietypowy zbiornik o ciekawych wymiarach. Mówię nietypowy, bo jest wyższy od wszystkich tych standardowych zbiorników, które ja posiadam u siebie. Od jakiegoś czasu siedzę i zastanawiam się, w jaki sposób te akwarium zaaranżować. Zastanawiałem się nad czymś prostym, ale prostych zbiorników już kilka tutaj u siebie mam, więc może przydałoby się tam jednak coś bardziej wymyślnego. Chociaż ostatnio udało mi się uzupełnić piasek w piaskownicy, piasek już jest fajnie wysuszony. Myślę, że mogę popróbować różnego rodzaju aranżacje. Byłem na zakupach, zobaczcie co sobie kupiłem. Muszę uzupełnić piasek, bo już mi się skończył. Jak widzicie, w piaskownicy co chwilę wybieram go do zbiorników, jak próbuję, jak coś zakładam. A lubię mieć ten zbiornik, ten piasek suchy. Tak więc trzeba wywalić wszystko. Lubię jak piach jest suchy, a jak go tak właśnie rozsypę po całości, to przynajmniej będzie mi schnąć, a ja będę miał możliwość, jak wyschnie, ułożenia sobie jakiejś aranżacji tutaj z tego dragona. Coś spróbujemy, coś tam mi wpadnie. Chociaż też myślę nad czymś niekoniecznie prostym, ale żeby było łatwe do utrzymania. Bo zobaczcie, ostatnio udaje mi się mieć zbiorniczki przeczyszczone, udaje mi się mieć zbiorniki przycięte i chciałbym, żeby te zbiorniki były, patrzcie, wszystko praktycznie przecięte i również tutaj. Akwarium ma jakieś 70 litrów, ono jest długie na 60 cm, wysokie na 40 i głębokie na 30. Akwarium jest już mocno nadgryzione zębem czasu. Myślę, że to będzie ostatnia aranżacja w tym zbiorniku tutaj, jeżeli chodzi o moje studyjko. Potrzymam jakiś czas i zbiornik już będzie musiał być wymieniony na nowy. Akwarium zresztą jest jak spora część tych zbiorników u mnie z odzysku. Obudowa już zniszczona, lampki przeze mnie na trytytkach przymocowane, ale to nieważne, bo to nie to tutaj ma znaczenie, a to, co będzie się działo tutaj w środku. Nad zbiorniczkiem myślę już od jakiegoś czasu i doszedłem do wniosku, że od samego początku postaram się zaaranżować go i ułożyć w nim, zasadzić w nim takie rośliny, żeby zbiornik był jak najmniej obsługowy tak długoterminowo. Żeby nie trzeba było przy nim dużo robić, czyli postaram się pominąć rośliny łodygowe, dam tam tylko i wyłącznie ich troszeczkę po to, żeby nie trzeba było ich ciąć. Tak jak wiecie, moje zbiorniki często są przerośnięte za bardzo, bo rośliny łodygowe w dobrych warunkach rosną na potęgę. I tutaj damy tak samo, żeby się nie musieli martwić o dozowanie nawozów, o to, żeby nie brakło pożywienia tym roślinom, które tam będą, to damy tutaj substrat. Jeden substrat podżwirowy od Invitala Deep Basic. On tam jest specjalnie wzbogacany, to jeszcze Wam powiem później. I drugi substrat Contra Soil, również od Invitala. To jest substrat tak samo typowo dla roślin, dla akwariów roślinnych. Śledźcie kanał, bo w najbliższym czasie zrobimy sobie aktualizację tego mojego paludarium. Paludarium specjalnie nie ruszałem, zostawiałem, żeby jak najdłużej funkcjonowało samo, tylko i wyłącznie tam niewielkie zabiegi robiłem i pojawiły się tutaj pewne problemy. Problem z glonami, sinicami i kilka jeszcze innych. I pokażę Wam, jak będę walczył z tym problemem krótkoterminowo i jak będę walczył z tym problemem długoterminowo, tak żeby tego nie było. Dzisiaj zacznę swoją aranżację tutaj w mojej piaskownicy. Mam to szczęście, że mam takie coś i mogę sobie bez problemu popróbować. Akurat dzieciaki ostatnio nie korzystają z tego za dużo, tak więc jest to w miarę porządek, że mogę sobie samemu się pobawić i najpierw zacznijmy od wymierzenia tego naszego zbiornika. Akwarium mam mniej więcej takiej wielkości. Musiałem, jak widzicie, improwizować z miarką, bo oczywiście dopiero co robiłem pomiar, a już jej nie mam. Nie ma, zapadła się podziemem. Szukam 20 minut i nie ma, trudno. Szkoda czasu na to, żeby ją szukać. Akwarium moje jest mniej więcej takie 30 na 80 na
40 wysokie. No wysokości tu nie zrobimy. Cyk. O. Ustawimy sobie punkty, które będą widoczne. O, mamy. Akwarium jest fajne, bo jest wysokie, także mamy duże pole do popisu. Mam duże pole do popisu, żeby je tam zrobić. Może coś z Dragona spróbujemy ułożyć. Mam 10 kg od Invitala. I tak na dobrą sprawę nigdy nie zakładałem żadnego akwarium z Dragonstone'a, żadnej aranżacji takiej, żeby była na gotowo. Także bardzo chętnie spróbuję najpierw z tym. No oczywiście trzeba brać to do siebie pod uwagę, że tutaj ta aranżacja będzie też inaczej wyglądać niż jak w zbiorniku. Mimo tego, że to akwarium jest stare i nie wygląda zbyt reprezentacyjnie, to tu ta aranżacja będzie wyglądała dużo gorzej jak w tym zbiorniku, mimo tego, że on jest stary. Ale muszę sobie przesunąć, bo nie będę miał kamerę ustawić. Ja włączam muzyczkę, a Was zapraszam na zobaczenie tego, co tutaj pooglądałem i dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, czy wybrałem tą aranżację do włożenia do zbiornika, która Wam się najbardziej spodoba. Pierwsza aranżacja, powiem Wam, wygląda naprawdę zacnie. Podoba mi się, jak to wygląda. Taki krajobraz z fantasy, czyli moje klimaty, taki, który bardzo lubię krajobraz. Tylko tak patrzę na to i miało być prosto. A tutaj jest, no... Akwarium, aranżacja mi się bardzo podoba, bo pomyślę jeszcze, że tutaj nie ma szczegółów. Teraz nie dodawałem żadnych szczegółów, nic nie kleiłem, wszystko jest poukładane. A gdybym miał pokleić, to jeszcze bym się pobawił w większe detale, żeby był te korzenie, żeby te drzewa były bardziej jakieś takie, bardziej drzewiaste, tak bym to powiedział, żeby było ładniejsze, bym bardziej poobcinał. No nie chcę obcinać za bardzo tych drzewek, które mam z tyłu, no bo jednak to jest materiał, z którego korzystam później do aranżacji, do układania jakichś innych rzeczy. Jak ja to poobcinam teraz, no to potem mogę mieć problem, jak będę coś układał na gotowo. I też jeszcze jedna sprawa, miało być prosto, a tu zrobiłem coś takiego. Powiem Wam, że podoba mi się w Dragonie to, już to niejednokrotnie powiedziałem, jeżeli mamy odpowiednie materiały, no to wtedy układając to nawet byle jak, tak jak zresztą pokazywałem Wam przy filmie, jak dostałem Dragona, ile tego kamienia jest, ile to 10 kg, ile wychodzi z 10 kg kamienia Dragona, no to tam układałem byle jak te kamienie i też mi się to podobało. Też mi się podobało, jak tam ta aranżacja została ułożona. Nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie takim widzimisię. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak Wy to widzicie. Dobra, no to teraz fotka tego i lecimy z następną aranżacją. Miałem już pochować Dragona, ale jakoś tak mi przyszło na myśl, że może spróbujemy coś w rodzaju wąwoza. Bardzo mi się podoba. Jest potencjał w takim czymś. Oczywiście jakbym to układał w zbiorniku, to też by to troszeczkę inaczej wyglądało, bo więcej szczegółów, ale popatrzcie, 10 kg zamówiłem, 10 kg się wydaje dość dużo na taki mały zbiornik, a jednak przy tej aranżacji by mi się przydało tego jeszcze więcej. Przydałoby się jeszcze więcej, bo przydałoby się tutaj połączyć te skały jakoś ze sobą i tu może tak samo, żeby tam nad tym było jeszcze również jakieś coś wymyślnego, no a tu już mi brakuje kamyków, bo mi zostało, chociaż jeszcze bo mi zostały kilka takich pojedynczych sztuk, z których już no niewiele tutaj ułożę. No i trzeba byłoby całość kleić.
a kleić, tak jak mówiłem, dzisiaj nie chcę. Ciekawie wygląda, tak trochę nietypowo. Oczywiście musiałbym trochę poprzycinać tutaj te korzenie. Z tymi musiałbym się pobawić, żeby dosztukować coś bardziej pasującego. Tam jeszcze coś może bym nadbudował. No, wygląda dość ciekawie. Po zasadzeniu to by wyglądało bardzo fajnie, bo z takimi... To by trzeba było też uciąć. Z takimi drągami, takie drągi właśnie bardzo fajnie robią to, że one skalują nam to akwarium, tak samo jak i również tutaj takie wychodzące z zbiornika patyki, one również nam powiększają optycznie bardzo zbiornik. Myślę, że już koniec tej zabawy. Spróbuję jeszcze już wiem w głowie, co chcę zrobić, tylko jeszcze spróbuję z tymi drzewkami, co kleiłem. Drzewka co prawda są na Elixie, ale jak na razie nikt z Was się o nie nie zgłasza. A mam dwa. Jedno takie, one nie wygląda na pierwszy rzut oka jakoś nie wiadomo jak fajnie, ale to jest właśnie, to mi się właśnie w nim podoba, że one nie jest doskonałe, nie jest takie jak powinno być, bo przykuwa wzrok, jakby nie popatrzeć. I no, przeszkadza mi troszeczkę tutaj na dole ta skałka. Wolałbym to mieć na dragonie, ale obawiam się, że jak będę chciał to wyrwać na dragonie albo na jakimś innym kamieniu, ale jakbym to chciał wyrwać, no to wtedy może być problem, żeby mi się to rozleciało. I jeszcze mam drugą skałkę. Drugą skałkę, nie skałkę, tylko drugie drzewko. Te już wygląda ciekawiej i również tutaj szkoda, że nie mam tego na innej skałce, no ale w momencie kiedy kleiłem, to nie miałem dragona. I ta skałka mi najbardziej pasowała, bo miałem też tą skałkę, żeby potem móc coś ułożyć dookoła. Myślę, że te drzewko będzie najlepszym rozwiązaniem, bo jednak ono mi się strasznie podoba i jestem ciekaw, jak będzie wyglądało po zasadzeniu, po obsadzeniu obficie tutaj. Nie wiem, anubiasem albo może bucefalandrami jakimiś, tylko nie wiem, czy będę miał aż tak dużo bucefalandr na chwilę obecną. Albo może mchem, mchu będę miał, a nawet jeszcze więcej, jeżeli jak na to jest mi potrzebne. A mech też by wyglądał dość zacnie, tym bardziej, że będę chciał tam podawać dwutlenek węgla. Przy dwutlenku węgla mech to już w ogóle wygląda bajecznie. No i nie wiem jak Wy, ale ja mam swojego faworyta i będzie ta aranżacja z tym drzewkiem. Wydaje mi się, że będzie łatwa w założeniu i później łatwa w prowadzeniu, no bo tak na dobrą sprawę będę musiał dbać głównie o to drzewko, żeby ono ładnie wyglądało, a ono tak na dobrą sprawę już ładnie wygląda i nawet w momencie, kiedy obrośnie tutaj całość glonem, to i tak będzie to fajnie wyglądało. Bo zarówno te kamienie tutaj na dole robią robotę, jak i te drzewko. Jeszcze pomyślę nad tym, czy nie zrobić tych korzeni po całości, żeby te korzenie bardziej się rozłaziły tutaj po tym dole. Ale to już dopiero w momencie, kiedy będę miał wszystko na gotowo w
zbiorniku. I nie dzisiaj, bo jak widzicie, godzina już jest odpowiednia, żeby odpocząć. 3 days later. Odkąd ułożyłem kamyki, minęło już jakieś 2-3 dni. Powiem Wam, że dość fajnie jest ułożyć taką aranżację i zostawić, no bo ta aranżacja będzie w tym zbiorniku długo, jak nie bardzo długo, znając tutaj moje realia. Ułożyć taką aranżację, zostawić ją właściwie tak na kilka dni, po to, żeby na spokojnie móc ją przemyśleć i później zobaczyć właśnie, jak to wygląda, poprzyglądać się, czy jednak trzeba ją zmienić, czy też nie i podjąć decyzję, czy zostaje, czy coś w niej zmieniamy. Ja jestem zadowolony z tego, jak tam ją poukładałem. Tak więc myślę, że mogę na spokojnie przystąpić do zakładania tego zbiornika. Akwarium wystartuje metodą ciemnego startu. Co to znaczy? Zbiornik będę startował bez włączania oświetlenia, bez sadzenia roślin, tylko wystartuję go tak, żeby po prostu ta biologia miała czas na to, żeby tam się w jakiś sposób wykształcić, żeby bakterie się w jakiś sposób rozwinęły. Zresztą tu mam stary filtr, jestem ciekaw, jak go odpalę, co tam się stanie w tym akwarium, bo filtr tu stoi przez kilka miesięcy nieużywany, nie czyściłem go po tym, jak go wyłączyłem w tym zbiorniku. Zobaczymy, jakie bagno z niego wyleci. Odpalimy go w ten sposób. On powinien tak w tym ciemnym starcie dojrzewać jakieś 2-3 tygodnie i przez ten okres tych 2-3 tygodni zbiornik dojrzewa i nie musimy się martwić na przykład o powstawanie glonów, no bo nie ma światła, nie świecimy nad nim, glony nie będą powstawały, a bakterie będą mogły już przetwarzać to, co tam jest w tym zbiorniku. Oczywiście ślimaczki jakieś tam wrzucę, żeby te ślimaczki tam również tą biologię podbijały, że to by tą biologię w jakiś sposób wykształcały. Zresztą mam bakterie, które również tutaj doleję do tego zbiornika, bo zbiornik mam zamiar wystartować również z bakteriami. I pozostałości po poprzednim akwarium. Podłoże w tym zbiorniku zrobimy sobie takie wielowarstwowe, tak to powiedzmy. Na sam spód pójdzie lawa wulkaniczna, na nią już użyję substraty, bo mam zamiar użyć 2 rodzajów substratów, które jestem bardzo ciekaw, jak będą się właśnie spisywały w takim długim terminie i czy uda mi się ten zbiornik prowadzić całkowicie bezobsługowo. Znaczy bezobsługowo, tylko z tam podmianą wody, no bo podmianę wody jednak według mnie trzeba robić w zbiornikach. Mam 2 rodzaje substratu od Invitala, jeden podżwirowy, drugi nadżwirowy, taki na wierzch znaczy i no, jestem ciekaw, jak to się spisze. Rośliny też będą tutaj proste, troszeczkę może dodam na początek takich szybkich, szybciej rosnących, ale niewiele, no bo nie chcę, żeby doprowadzić ten zbiornik do takiego stanu jak te inne moje zbiorniki, żebyście już mi nie pisali, że są przerośnięte i nieładne. Następnie, jak już mam to podłoże, to sypię bakterie. Dobrze jest dać bakterie, jeżeli mamy taką możliwość, bo no, na pewno to przyspieszy cały ten proces dojrzewania tego zbiornika. Tutaj tym bardziej, że będę startował bez ryb i z minimalnym życiem, bez roślin, no to tym bardziej takie bakterie z takiej puszyczki będą mi potrzebne. Następnie lecimy z podłożem, na sam spód Invital Deep Basic i to jest podłoże, które jest dodatkowo wzbogacane. Biologicznie aktywne podłoże zawiera składniki odżywcze, enzymy, mikroflorę. Sprawdzimy, jak to pójdzie. Podłoże jest dość ciekawe, bo takiego podłoża jeszcze nie miałem, zobaczcie. Ciekawie wygląda. Nawet jakieś korzonki się tu trafią. I podłoże rozsypię tak po całości, głównie tam z tyłu zbiornika, ale po całości, bo na to pójdzie jeszcze i tak jeszcze jedno podłoże. I na to na górę pójdzie podłoże Contrasoil. Jest to substrat akwarystyczny, który jest wzbogacony o wszystkie również dodatkowe składniki odżywcze, które są potrzebne roślinom, niezbędne roślinom do życia.
Substrat co prawda chcę, żeby był po całości, ale również w głównej mierze tam z tyłu tego zbiornika, bo na całość dodatkowo przyjdzie piasek. Piasek, no z uwagi na to, że to jest mniejszy, no to on na pewno pójdzie na dół, dlatego tego substratu na sam przód już całkowicie tutaj nie będę dawał, zresztą muszę odsunąć też to podłoże, które tu jest, troszeczkę od tego przodu, żeby ten cały przód całkowity już tutaj z przodu, żeby te kilka centymetrów, które będzie bez kamieni, bez niczego, żeby tam był piach i żeby ten piach mi zostawał. No w razie gdyby jednak tak nie było, nie udało mi się tak utrzymywać, no to po prostu będę robić tak, jak to się robi zazwyczaj w takich zbiornikach, czyli będę wyciągał przy podmianach tą pierwszą warstwę tego substratu, czy tego, co tam wyjdzie na wierzch i dosypywał po prostu świeżego piasku. Myślę, że taka warstwa wystarczy, chociaż powiem Wam, że złapałem się na tym, że nie wiem sam, czy tego podłoża mi wystarczy. Teraz ta trudniejsza część, czyli przełożenie naszej dekoracji do tamtego zbiornika. Chociaż najpierw myślę, że przesypię sobie piasek, trochę chociaż tego piasku, po to, żeby zobaczyć, na czym stoi w tamtym zbiorniku, jak już będzie ten piasek. Powinno pójść łatwo i szybko i przyjemnie, bo no, dekoracja jest gotowa, ale trzeba ją tylko i wyłącznie jeszcze w odpowiednim miejscu tutaj umieścić. Co o tym sądzicie? Według mnie wyszło fajnie, a jak dojdą rośliny, to będzie jeszcze lepiej. No teraz jeszcze patrzę, mogłem drzewko troszeczkę inaczej ustawić, ale z drugiej strony tak też mi się podoba, też jest ładnie. Kamyki na dole też bardzo fajnie. Na dole planuję przód posadzić trawnik, ale tak, żeby on nie wchodził, nie wrastał na te skałki, żeby te skały były widoczne, a w skałach będą epifity i na drzewie albo mech, albo epifity, jeszcze sam nie zdecydowałem, możecie mi pisać. Jak rozdzielę jednak ten materiał na kilka części, no to wtedy na pewno Wasze sugestie wezmę pod uwagę. Jedne, co mi się nie podoba, jak patrzę, to nie podoba mi się to oświetlenie, wygląda tragicznie. Będę musiał je wymienić w najbliższej przyszłości. Będzie to bardzo szybki, ciemny start. Jednak zdecydowałem się założyć akwarium. Od zalania minął tydzień. Trochę krótko, jeżeli chodzi o ten ciemny start, bo przydałoby się, żeby ten zbiornik był jednak trochę dłużej w tej formie, jak jest teraz. Ale jednak muszę patrzeć na to, ile mam czasu i kiedy później będę miał znowu chwilę, żeby przyjść tutaj i coś zrobić przy zbiorniku. I pierwsze, co mam zamiar zrobić, to wymienić jednak te wpływy, bo zobaczcie, jak brzydko tutaj to wygląda, to co jest. No wygląda to tragicznie, delikatnie powiedziawszy, tak więc no muszę coś z tym zrobić. Wymienię na tą rurkę. Co prawda nie ma tutaj żadnego prefiltra, a nie lubię w ten sposób, no bo wiecie, mam krewetki, to one na pewno będą zasysane przez ten prefiltr, tylko no jeszcze nie teraz, no bo na razie będę tylko i wyłącznie sadził rośliny. Jeszcze nie będę wkładał tutaj życia. Próbowałem włożyć na tamten wąż, ale się nie da niestety, ale mam za to coś takiego, mniejszą troszeczkę rurkę, do której już ten wężyk pasuje. I teraz to tam. Na dole zdecydowałem się dodać troszeczkę detali, tych małych kamyczków. Wiem, że to teraz wygląda fajnie, bo w momencie, kiedy całość będzie obsadzona, to pewnie tego nie będzie widać, ale do czasu, aż całość zarośnie, to wygląda fajnie. Musicie przyznać, że teraz jest ładnie.
działa elegancko. Nawet przepływ wody się dość znacznie poprawił. Bym powiedział, że jest teraz za mocny, ale no, znając życie, gąbka się zapka. Dałem jednak gąbkę na prefiltr, zostawiłem ją. Gąbka się zapka, to wtedy będzie akurat taki jak trzeba. Wiem, że mówiłem, że nie będzie tutaj życia, ale no, przygotowałem sobie tutaj ślimaki, których było za dużo w innych akwariach i ostatnio mam falę komentarzy znowu, że ślimaki zjadły moje rośliny. Ludzie, gdyby ślimaki jadły rośliny, to powiedzcie mi, czy te zbiorniki wyglądałyby tak, jak teraz wyglądają? Zobaczcie, jak to wszystko jest przerośnięte. Akwarium do mocnego cięcia, będę to ciął. Tutaj również, tu również, tu również, gdzie jest pełno ślimaku, to jest ślimak na ślimaku. Tutaj przycięte niedawno, ale jest również dużo ślimaków. Tu też przycięte niedawno. Zobaczcie tylko i wyłącznie, ile tu jest tych ślimaków. Tu na szybach, tutaj. Tu są ślimaki. Tutaj też niedawno ciąłem i zobaczcie. Ślimak, 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 ślimak. Pełno ślimaków. Ślimak jest bardzo pożyteczny i powinien być w każdym akwarium. Dlatego bez żadnych obaw o rośliny, które będę tam wkładał, wrzucam tam taką garść ślimaków. A jak już wcześniej wspomniałem, akwarium ma być bezobsługowe, co za tym idzie, będę tam wkładał rośliny, które są mało wymagające. Głównie epifity, czyli te rośliny, które są raczej droższe. I zastanówcie się, gdybym wiedział, że zostaną zjedzone przez ślimaki, czy włożyłbym tam rośliny. Tu będzie sporo tych roślin. Myślę, że na spokojnie będzie jakieś 600 zł, jak nie więcej. Jeżeli będę to obsadzał tak, jak w głowie to mam, no to sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, czy bym, wiedząc, że zostaną zjedzone przez ślimaki te rośliny, wrzuciłbym je tam. W pierwszej kolejności muszę zasadzić stąd. Hemianthus Kuba, mała roślinka trawnikowa i tu zimą ta roślina ma problemy, zobaczcie. Ona no, nie ma wystarczającej wilgotności i po prostu zaczyna obumierać. Dodatkowo Lobelle cardinalis, również niska roślina, która bardzo tak fajnie wygląda i ona przypomina trochę krzaki. To tak samo ucierpiała z uwagi na temperatury, jakie teraz mamy i na to, jak to tutaj jest ona u mnie przetrzymywana. Roślinkę sobie przepłukam, bo nie chcę tej ziemi, żeby tam była. Tak, robiłem przycinkę, jakby ktoś był ciekaw, co to tutaj jest. O, sadzonka kryptokoryny barwy. Również ją tutaj chciałem mieć. I moi drodzy, jak sadzimy rośliny? Wiem, że temat wydaje się być prosty, ale jednak często piszecie, że po posadzeniu takich roślin, jak na przykład tutaj trawnik i po zalaniu całości, dużo tych roślin Wam wypływa. Rośliny sadzę zazwyczaj w ten sposób, że biorę na pensetę, taką dłuższą akurat jest mi wygodniej, łapię sobie pensetą, zanurzam do akwarium, bierzemy do miejsca, gdzie chcemy. Lepiej mieć troszkę więcej tego piasku niż jak tutaj mam, bo wtedy się łatwiej to sadzi. Zanurzam i takim ruchem osuwistym, kolistym wsadzam to pod spodem i delikatnie popuszczam i wtedy mam pewność, że ta trawka będzie zasadzona tak jak należy. Zostanie zasypana, to nie trzeba się przejmować. Roślina, jeżeli będzie miała odpowiednie warunki, to na pewno sobie poradzi i wyjdzie na powierzchnię. Przykładamy roślinę tam, gdzie chcemy i kolistym ruchem delikatnie puszczamy. Wtedy ten piasek, który jest dookoła, ma możliwość zasypania tej rośliny delikatnie i nic nam nie będzie wypływać. Wkładamy, ruszamy i puszczamy. Roślina wtedy się zakorzeni, już zrobi resztę. Tutaj w tej roślinie mam takie brzydkie, podgnite listki. Tutaj. I właśnie dlatego mi się idealnie nadadzą te ślimaki, które tutaj wrzuciłem, bo tak jak mówicie, że rośliny Wam zjadają
że ślimaki Wam zjadają rośliny, to oczywiście ślimaki zjadają rośliny, ale tylko te, które gniją, tak na przykład tutaj. Te liście będą gniły i będą psuły nam jakość wody. I dzięki tym ślimakom ta jakość tej wody nie będzie popsuta, bo ślimaki zjedzą najzwyczajniej w świecie te liście, które gniją i nie będą nam psuły jakości wody. Wokół tych kamieni rośliny z tego zbiornika mam tutaj troszeczkę sadzonek Bolbitisa. Bardzo ładna roślina, ona rośnie ogromna, ale zanim będzie ogromna, no to trochę minie. I jeszcze, chociaż tutaj mam też odmianę tą taką drobną i jak się nie mylę, to jest właśnie ta drobna odmiana. Jak się nie mylę, mam tam kryptokolenę Neville albo też Vilisi. Sam nie wiem dokładnie. Osoba, od której dostałem sadzonki, nie przywiązywała do tego uwagi. W ogóle się nie interesowała tym, że mogą być różne odmiany kryptokoreny. I tutaj błąd karty SD pozbawił mnie kilku ujęć, ale na szczęście głównie tych, jak sadziłem Bolbitisa. A goście sadzi bardzo fajnie, bo sadzonki wystarczy położyć w miejscu, gdzie on docelowo rosnąć. W razie jakbyście chcieli go przesadzić, to również nie ma z tym problemu. Oczywiście przynajmniej na początku, bo później korzenie złapią się już w powierzchni i może być problem po prostu z oderwaniem go. Prawie gotowe. Nie sądziłem, że tak szybko mi pójdzie. Tak na dobrą sprawę to już niewiele zostało. Przydałoby się trochę więcej tej kryptokoryny, ale no w sumie jeszcze będę miał, to jeszcze troszeczkę tam zasadzę. I teraz dzieciaki karmiły, nie zauważyłem. Pełno jedzenia wszędzie dookoła. I teraz epifity, bucefalandry i anubiasy. Bucefalandry mam tutaj, specjalnie trzymam właśnie na takie okazje. Jakie ładne sadoneczki. One week later. Kolejny tydzień za nami. Wiem, w filmie troszeczkę szybciej ten czas leci niż normalnie. Akwarium, tak teraz myślę, już ma 2 tygodnie, jak nie lepiej, od zalania. A jeszcze nie miałem wymienionej wody tutaj. Muszę ją wymienić, tylko no, nagram najpierw parę ujęć, żebyście zobaczyli, jak zbiorniczek fajnie wygląda. Naprawdę mi się podoba, woda się wyklarowała, no jeszcze muszę trochę przyczyścić tą szybę, bo widzę, że pozostawia trochę do życzenia. Dobra, lecimy. Przy okazji chcieliście zobaczyć, jak wygląda ten maluszek po 2-3 tygodniach od zalania. Teraz tak właśnie myślałem, że nie wymieniałem w nim wody jeszcze od tego czasu. No, po prostu jest za mały i jakoś wypadło mi to z głowy. Dzisiaj, bo dzisiaj wymieniałem wodę też we wszystkich zbiornikach, to dzisiaj wziąłem i przyczyściłem jeszcze szybki. Palcem po prostu tą szybę przednią przejechałem, wystarczyło, żeby zdrapać z niej to, co było niepożądane, bo troszeczkę zaczęła zachodzić. No ale tak jak mówię, nie wymieniam tutaj wody. A tu z tyłu mamy tą roślinę, o której wspominałem. Cały czas tutaj kwitnie. Trochę martwię się, że jak ją stąd zabiorę, to nie będzie chciała tak dobrze rosnąć. No ale w tym zbiorniku nie może być, no bo w tym zbiorniku no tutaj muszę zrobić porządną przecinkę, nie wiem, czy nie będę go restartował. A tu zobaczcie, jaka ładna. Jakie sadzoneczki piękne. Sadzonkę muszę oczyścić z mchu. Kamera znowu mi odmówiła posłuszeństwa. Albo ją oczyszczę całkiem, albo po prostu porozrywam na kawałki, no bo sam nie wiem, czy mi się uda to doczyścić, no bo wiecie, ciężko jest w tym, grzebiąc, dopatrzyć się wszystkich tych maleńkich sadzonek mchu. Nie wiem sam, czy wykorzystam wszystkie, bo bardzo dużo tych sadzonek. Nawet nie sądziłem, że tyle tego mam. 30 zł, pamiętam, takie sadzonki. Troszeczkę małe. Ale jak widzicie, przyjęły się i rozrosły. Bardzo ładnie kwitnie co jakiś czas ta roślina. Zobaczcie, jakie ma kwiatki. I to notorycznie, niezależnie od pory roku, co jakiś czas wypuszcza.
Akwarium zaczyna wyglądać coraz to ciekawiej. Bardzo mi się podoba tutaj ta podstawa i te wzgórze, na którym drzewo ma rosnąć. Duża różnorodność tutaj tych roślinek. One będzie jeszcze lepiej wyglądało w momencie, kiedy to zacznie zarastać i zacznie siebie przerastać nawzajem. Brakuje mi troszeczkę czerwonego. Myślę, czy nie spróbować troszeczkę czerwieni dać tu z tego zbiornika, żeby przełamać tą zieleń. Boję się trochę, jak dam rotale, że no, nie utrzymam jej. Rotala już do cięcia, dopiero co Wam pokazywałem w tym filmie, że zbiornik był ładnie przycięty. A, już jest z powrotem do cięcia. Dobra, no wiecie co, jak nie spróbuję, to się nie dowiem. Tylko mi stąd będzie potrzebny tylko i wyłącznie ten kawałek.